Chodzi o to, bardzo trudne pytanie, wbrew pozorom. Dzień dobry, Agnieszka dobry. Jankowska-Marzec. Dzień dobry. Rozmawiam z Karolem Palczakiem, który jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pomimo młodego wieku ma na swoim koncie sporo sukcesów. Otrzymał Grand Prix na 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień. Był nominowany do paszportów polityki i dla mnie, co najważniejsze, wciąż działa w malarstwie. Udało mu się zostać w malarstwie po skończeniu studiów. Stąd moje pierwsze pytanie. Jakiej rady udzieliłbyś absolwentom Akademii? Jak przetrwać, jak wytrwać przy malarstwie? No, bardzo trudne pytanie, wbrew pozorom, jak wytrwać przy malarstwie. Chodzi o to, jak się zastanawiałem tak nad tym pytaniem, nie? Że na początku trzeba odkryć swoją prawdę. To jest pierwszy początek drogi. I się tego trzymać bez względu na to, co wszyscy mówią. Żeby cały świat mówił, żebyś tego nie robił, że to jest głupie, że to jest bez sensu, to i tak to wszystko wyrzuć do kosza, te wszystkie rady. I pracuj, cały czas pracuj, bardzo dużo trzeba pracować, nie tracić wiary i się podnosić z każdego upadku, bo tych upadków będzie bardzo dużo. I zawsze powtarzałem, że całe te 5 lat studiów to były przede wszystkim ciągłe błędy. Ja cały czas popełniałem błędy. I z tego wszystkiego tak naprawdę najważniejsze były te błędy. I to mnie najwięcej nauczyło. Dlatego jeżeli na 100 jakichś potknięć, czy 100 nieudanych prób, jeżeli jedna będzie dobra, to i tak będzie dobrze. Jeżeli zawsze jakaś jedna próba, zawsze na 100 błędów, zawsze coś się uda. Zawsze między tymi nieudanymi czy wystawami, czy obrazami, nawet na 100 obrazów, jak jeden wyjdzie dobry, to i tak jest dobrze. A im więcej błędów popełnimy, tym lepiej. I myślę, że nie można się poddawać, to przede wszystkim, bo to jest bardzo ciężki kawałek chleba, to malarstwo. No właśnie. I tak naprawdę ludzie sobie myślą, że ktoś sobie siedzi, maluje i jest wszystko okej, sprzedaje obrazy, a tak naprawdę do wygrania Bielskiej Jesieni to ja nie sprzedawałem w ogóle obrazów. Cały czas były jakieś porażki, ale tak naprawdę im więcej porażek, tym lepiej. I z każdej porażki trzeba wstawać i nie można się poddawać. I to myślę, że jest najważniejsze, żeby w tym wytrwać, żeby nie popadać w jakieś zniechęcenie, bo to na pewno dopadnie człowieka. Każdego malarza to dopada, prędzej czy później. I nie myśleć o sukcesach. No właśnie, Nie bo myśleć o sukcesach. czy coś pomogły Ci te nagrody? Byłeś nominowany w dziedzinie sztuk wizualnych do paszportów polityki, no dostałeś tą nagrodę w Bielsku. Czy rzeczywiście one jakoś wpłynęły na rozwój Twojej kariery? Jeśli chodzi o nagrodę w Bielsku, to wtedy wszystko eksplodowało, że tak powiem. I wtedy zacząłem żyć z malarstwa tak naprawdę. Wcześniej to się jeździło na szparagi, żeby zarobić, potem cały rok się malowało, bo farby są bardzo drogie. I materiały też są bardzo drogie. Malarstwu trzeba poświęcić całe życie. Jeżeli chce się to robić na poważnie, to trzeba się poświęcić na 100%. I to jest najtrudniejsze w tym. Żeby się poświęcić na 100% mimo wszystkiego, mimo wszystkich przeciwności tych upadków, nie? Czy mi to pomogło, tak? Tak. Bielsko mi pomogło, bardzo mi pomogło. No, wtedy się zaczęli zgłaszać kolekcjonerzy, co jest bardzo fajne. Finansowo przede wszystkim. Finansowo jestem teraz już niezależny i mogę sobie pozwolić na kupno farb. Nie. I możesz swobodnie już działać. Mogę sobie wszystko, chcę sobie kupić blachę do malowania, która jest bardzo droga, bo to jest duży wydatek. Czy sobie jakieś, narzędzie, czy telefon, czy aparat do malowania. Już teraz się niczym nie martwię, tylko tworzę. I to było bardzo ciężkie na studiach, bo na studiach właśnie, bardzo ciężko było przez ekonomiczne problemy. Tak jak wielu studentów. To jest spory problem na akademii. Jak ja byłem na przykład w akademiku, co nie?
jak było, to tam nie było gdzie malować, a mieszkałem z przyjacielem, Bartłomiejem Radoszem i było dużo imprez po prostu. No wiesz, często różnie było i dużo ludzi przychodziło do nas do akademika. Czyli nie miałeś do warunków pokoju. do Nie pracy. było warunków w ogóle, wiesz? I nie było kasy, żeby sobie wynająć pracownię, a to jest bardzo ważne na akademii, że jakbym teraz wrócił na akademię na przykład, to przede wszystkim sobie zadbał, że miał jakąś pracownię. Bo wiesz, to też zależy od tego, jaki malarz ma, jak to się mówi, że są sangwinicy, cholerycy, flegmatycy i tam, co tam jeszcze jest, melancholicy. I to jest, wiesz, jak to się nazywa? To jest temperament. Temperament, bardzo dużo zależy od temperamentu. Niektórzy na przykład, jak Raki, to on sobie może malować przy 100 ludziach, kurde, sobie tam, wiesz... I mu nie przeszkadza. I mu nie przeszkadza. Mi na przykład to przeszkadzało. Ja nie mogłem się skupić na akademii, no i nie mogłem malować. Czyli tak naprawdę poradziłbyś młodym malarzom, żeby wynajęli, czy spróbowali znaleźć sobie miejsce do pracy, tak. Żeby brali udział w różnych konkursach? Popatrzmy na potencję na przykład. Ja też żałuję, że na przykład się nie udzielałem tak jak oni, bo oni już od początku zaczęli coś działać. Czyli trzeba być też aktywnym Trzeba być bardzo już w czasie aktywnym. studiów. Jakbym teraz wrócił, to tak, byłbym bardzo aktywny, znalazłbym sobie pracownię, miejsce do malowania odnośnie mojego temperamentu, żeby to się zgadzało. Niektórym to niektórzy mogą na akademii malować, ja nie mogłem, na przykład musiałem mieć pracownię, a miałem tylko pokój, bo nie miałem kasy też za bardzo. No i bym się temu poświęcił na 100%. Znaczy, ja tak się poświęciłem na 100%, ale byłoby wiesz, pewno łatwiej. Było ciężej, wtedy było łatwiej i na pewno chodziłbym na wszystkie wystawy. Nieraz z potencją, jak jesteśmy, na przykład na wystawie, to się dziwimy, kurde, wiesz, teraz jest łatwiej trochę jak chodzimy na te wystawy, bo jest bardzo dużo kolekcjonerów chodzi, wiesz, i gości, którzy szukają młodych talentów. Jak Czyli myśmy trzeba chodzili, też to nie było tak. wystawiać. Trzeba się wystawiać. Raz, że trzeba wystawiać. Dwa, że trzeba chodzić na wystawy różne. Jak myśmy byli z Karoliną Istąpki, na przykład gdzieś była wystawa, gdzieś tam, nie pamiętam gdzie, i sobie rozmawiamy, tak, i Karolina Stopnia mówi, czemu nie ma żadnych studentów z ASP? No właśnie, czyli zostawmy może już te wątki studenckie, spróbujmy porozmawiać odrobinę o twoim malarstwie. Jak słuchałam rozmaitych wywiadów, w których krytycy omawiają twoją twórczość, jakby zwróciłam uwagę na to, co powiedziała Anda Rottenberg, która nazwała twoje malarstwo realizmem zamglonym, realizmem odrealnionym. To brzmi trochę paradoksalnie, no ale czy zgodziłbyś się z takim opisem twojego malarstwa, tym realizmem odrealnionym, realizmem zamglonym? Ja myślę, że to jest bardzo trafne określenie, szczerze mówiąc, bo ja strasznie lubię określenie realizmu. Jakoś tak z historii sztuki, chociaż nie byłem dobry w historii sztuki i nie pamiętam nazwisk, czy tam, ale obrazkowo pamiętam to. Nie lubiłem realizmu, szczerze mówiąc. Zwłaszcza tego polskiego takiego trochę. On był taki dla mnie bardzo, ogólnie nie lubię słowa realizm, ale to jest dla mnie taki bardzo, znaczy pokazywał tą prawdę, czy coś, ale nieraz nie było tak głębokie, tylko było takie klatki, jak fotografie, że tak było, bo tam na przykład pracowali ludzie. Czyli nie lubisz czegoś, co ci się kojarzy z takim fotorealizmem? No, nie lubię tego, strasznie tego, albo hiperrealizm, bardzo tego nie lubię. Coś musi być więcej. No właśnie i to jest ten odrealniony, mi się to bardzo spodobało określenie, chociaż nie pamiętam tego, żeby ona tak mówiła, ale no, może nie czytałem tego. A zamglony to może jej się skojarzyło z dymami, które malujesz? Raz, że nie zamglony, tylko myślę, że to chodziło bardziej o taki aspekt tajemniczości może, bo zawsze dążę, nie wiem, na ile mi to wychodzi, ten aspekt taki, czy duchowy, czy transcendentny, chodzi o tą tajemniczość. I to dodaje smaczku malarstwu. Tajemniczość jest bardzo ważna. Myślę, że tajemnica to jest jedna z najważniejszych części obrazu. I ten odrealniony realizm mi się bardzo spodobał właśnie, bo ten odrealniony jest takim określeniem tej tajemniczości, bo to jest nie tylko pokazać jakieś tam coś, jak jest, jak coś wygląda, czy jak jest, ale pokazać jakąś cząstkę czegoś więcej. Ciekawe, że to zauważyła. Bardzo się ucieszyłem z tego określenia. A powiedz mi, jak ty pracujesz? Od czego zaczynasz? Czy masz jakąś taką stałą metodę pracy? Jak to u ciebie wygląda? Różnie teraz jest. Ostatnio, odkąd mam aparat dobry, sobie tworzę jakieś sytuacje, prawda?
i zaczynam, kręcę filmy z tego, prawda, i z tego potem tworzę jakieś akty, wybieram kompozycje i szukam tych emocji, które się tam tliły, że tak powiem. I z tego właśnie tworzę obrazy często, bo to są dwa sposoby na to, na tworzenie dzieła. Na przykład raz coś poczuję, wymyślę sobie coś. Najpierwszy to jest jak zobaczę coś kiedyś. Zobaczę coś, mam taką sytuację w głowie i to maluję. I sobie tworzę. A drugim sposobem jest to, że sobie sam z emocji wybieram ten motyw. Myślę, że to jest najlepsze. Jeżeli coś pochodzi bezpośrednio z emocji, to jest najczystsze wtedy. Czasami jak coś zobaczę, to jest jakaś ciekawa sytuacja i można to wykorzystać, jakaś surrealistyczna. Chodzi o to, żeby była prawdziwa przede wszystkim i żeby coś określała. Często to pochodzi z zewnątrz, a często to pochodzi z wewnątrz. O. Stąd pochodzą właśnie tematy obrazów. Albo z wewnątrz, albo z zewnątrz. Ale Czyli zawsze dwa się opowiadam o sposoby. emocjach. Troszkę ciężko to opisać, ale emocje są zawsze najważniejsze. Najpierw są emocje, a potem tych emocji się tworzy jakąś sytuację. A potem kompozycja, a potem kompozycja, ustawienie obrazu. To się tak tworzy trochę jak drzewo, zasada drzewa. Mam taką zasadę drzewa, że i pień to są emocje i z tego wszystko wychodzi. Górna korona to są takie technologiczne czy rzeczy związane z narzędziami czysto malarskimi, bo są takie, a to pod spodem cały korzeń to są rzeczy czysto emocjonalne, czy kontrast, czy kolor, które określają te emocje. To wszystko się w jedno drzewo składa, no i ma dużo odnóg i to wszystko trzeba sobie rozpisać. No bo to tak zabrzmiało bardzo, nie wiem, to takie odwołanie do natury, bo pochodzisz, prawda, z Krzywczy, z Podkarpacia, tam mieszkasz, tam pracujesz i chciałam się zapytać, czy to miejsce ma dla ciebie jakieś duże znaczenie, że po studiach właśnie wróciłeś na prowincję, tam żyjesz i tam tworzysz. Bardzo duże znaczenie ma. Najważniejsze tak naprawdę, bo tam te wszystkie emocje powstają. Z Krakowem nie mam związku emocjonalnego, wiesz, to nieraz jest tak jak w życiu. Jak masz z czymś związek emocjonalny, to wtedy to pamiętasz, wtedy o tym myślisz, czy jak się ktoś zakocha, czy coś, wiesz jak to jest. Wszystko się bierze z emocji. No i to jest chyba, z tego wszystko się bierze, bo to jest miłość. Miłość do Krzywczy. Miłość do Krzywczy, do ludzi, do tego klimatu, do tych emocji. Czy to też jest wsparte na pewno moją historią, nie historią, tylko jak to powiedzieć, moją historią, przeszłością, nie, to wiesz, ludźmi, którzy już nie żyją, czy którzy są tam, którzy tam dorastają i mentalność też jest trochę inna czasami, klimat, no wiesz jak to jest, to chodzi o miłość do miejsca. Myślę, Dobrze że stąd ci się tam pochodzą też emocje. żyje i pracuje tak No naprawdę. właśnie, jest spokój, chociaż czasami jest problem, bo jest za dużo alkoholu. Przede wszystkim. Za mało kobiet, bo wszystko wyjechało. Więc nie ma lekko, wcale Nie ma nie lekko, jest, nie jest tak dobrze. samotność, czasami jest dużo samotności. Ktoś, czy znajomy wyjadą za granicę, wiesz, a ty siedzisz i malujesz. Nic nie ma, jest coś za coś, wiesz. Coś za Tutaj coś. bym miał wszystko, znaczy teraz to nie, bo teraz jest wszystko pozamykane. Ale tu miałbym się na Tindera, można sobie iść gdzieś na randkę. A w Krzywczy gdzie pójdziesz? Nie pójdziesz nigdzie, bo nie ma dziewczyn. A Przemyślanki to nie. A powiedz mi jeszcze, bo kiedyś wspominałeś, że ten obraz, który namalowałeś, który przedstawia bałwana, to jest jeden z twoich lepszych obrazów. Tak. I czy, tak twierdziłeś, i czy masz jakąś taką receptę na udany obraz? Na udany obraz. To jest bardzo trudne powiedzieć. Co decyduje, że dany obraz uznajesz za dobry, jesteś z niego zadowolony? Myślę, że tutaj chodzi o te emocje. Im jest czyściej te emocje są okazane, tym jest lepiej. Też receptą jest, chodzi o to, żeby odkryć wnętrze siebie. Myślę, że wnętrze siebie, jakim się jest człowiekiem, swoją prawdę. Wiem, jak dla mnie się najlepiej maluje i kiedy moje obrazy są najlepsze. Ja najlepiej maluję, jeżeli obrazy są szybko malowane. Szybko, ale i dokładnie. I ten bałwanek był szybko, bo wtedy, wiesz, emocje też znikają z czasem, znaczy one się zacierają. Im dłużej je malujesz, tym one się bardziej tak kotłują, że tak powiem, się rozmywają. Ja mam takie, wiesz, swoje różne sposoby, żeby obraz był dobry. Mam takie jakieś, wiesz, tak jak ta zasada tego drzewa. To właśnie mnie określa to, co muszę zawrzeć w obrazie, żeby on był dobry.
Wiesz, obraz się często składa, trzeba zajrzeć w głąb tego obrazu, w istotę tego, istotę dzieła. Co czyni obraz dobrym, prawda? Co czyni piękno dobrym, bo obraz musi być piękny, a z drugiej strony czym jest to piękno, prawda? No to już I jest to w ogóle wszystko to jest- rozważania To są właśnie rozważanie filozoficzne. filozoficzne, ale to wszystko trzeba przejść, żeby odkryć istotę obrazu, dlaczego on jest dobry i dlaczego on może być dobry. A wszystko potem się wspiera na emocjach. I to wszystko trzeba połączyć w jedną kulę śnieżną. Jedną całość, jedną kulę śnieżną jak w tym bałwanie. Tak. O to Zapytam teraz jako historyczka sztuki, bo często w tych twoich wypowiedziach, w których wspominasz, jacy artyści ci inspirują, pojawiają się najczęściej nazwiska dawnych mistrzów. Vermeer, no wiadomo, do legendy już przeszło to określenie Rembrandt z Bieszczad, jak nazwał cię jeden z profesorów i tak trochę to do ciebie przylgnęło. Ale rzeczywiście pojawiają się artyści z dawnych epok. No i czy nie jest to dla ciebie trochę zaskakujące, czy nie jest pewnym paradoksem, że inspirujesz się, czy powiedzmy cenisz, no, wymieniasz głównie artystów z dawnych epok? Czy współczesny młody artysta może inspirować się sztuką dawną? Co może w niej odnaleźć? Co może mnie Oj, bardzo dużo można odnaleźć w starych. Znaczy teraz zacząłem bardziej, znaczy już po studiach, zacząłem na studiach, dzięki Bogumiłowi tak naprawdę, zacząłem bardziej się skupiać na współczesnym malarstwie i na współczesnych trendach, bo to jest bardzo ważne. Też odnośnie studentów, to jest bardzo ważne, żeby poznawać jak najlepiej. Chociaż to jest ten Instagram, to ten Facebook, tam wszystko tam siedzi, tylko że wszystkie trendy całego malarstwa. Ja myślę, że niezależnie czy te obrazy są teraz, czy dawniej, jest ta wspólna istota tego malarstwa i to trzeba ujrzeć w obrazach. Ja myślę, że w dawnych obrazach był wyższy poziom malarstwa, w niektórych przynajmniej. Znaczy wyższy, no. No technologia chyba była Technologia też ważna. była, świetne farby. Bo mieli ty wszystko. sam robisz swoje No, farby, sam też robię. wszyscy się nad tym Niektóre podziwiają. kolory, nie wiem, czy tak podziwiają, bo to nie jest nic trudnego, szczerze mówiąc, ale ma to swoją istotę. Ja myślę, że dlatego podziwiam starych mistrzów, znaczy podziwiam, całe malarstwo podziwiam, i współczesne, i Lichtera, bardzo lubię, czytam Mortimera, ale chodzi o to, że trzeba odnajdywać tą istotę wszędzie, w całej historii sztuki, czy w tych freskach z Lascaux, Z Lascaux. tam też jest istota jakaś. I to wszystko z całej historii sztuki, bo my tak naprawdę, malarze, jesteśmy spadkobiercami całej historii, którą i jest w każdym obrazie tak naprawdę z przeszłości jest coś, dzięki czemu można coś podpatrzeć, jakąś istotę znaleźć. Ja często u starych mistrzów znajduję piękno gestu, to jest bardzo ważne, czy piękno pigmentu. Od nich się tego nauczyłem i to od nich wyciągnąłem tak naprawdę. Zobaczyłem siłę tego piękna, która może z tego wyjść. I to od nich zaczerpiała, bo mnie zauroczyła. Współczesnych na przykład malarzy też czerpię na przykład bardzo dużo, bardzo mnie, może nie wiem czy inspirują, ale bardzo to jest ciekawe, spojrzenie ich na malarstwo i na sam proces tworzenia. To też wszystko jest bardzo ważne, żeby to było coś nowego cały czas. Żebyśmy nie Czyli powtarzali. jakieś połączenie, prawda, Tak. tej dawnej tradycji Pamiętam- ze współczesnym spojrzeniem, bo obrazy, tematyka Tak. jest jak najbardziej, No właśnie. z twoich prac jest jak najbardziej To właśnie współczesna. wszystko- O to właśnie chodzi w tym wszystkim. Taki Żeby miks. znaleźć to, właśnie, żeby znaleźć tą istotę, istotę piękna tego malarza, znaczy nie piękna, tylko swojego istotę tego, co czyni obraz pięknym. I to w historii też możemy znaleźć. Wszystko trzeba połączyć. Właśnie na tym polega cały deal. Cała trudność tego malarstwa, że to wszystko trzeba po prostu sobie ułożyć harmonijnie w głowie. I to jest bardzo ważne. Harmonia to jest też bardzo ważne. Oprócz tajemnicy obraz To musi być jeszcze harmonijny. harmonia. Ja to Czyli zawsze- mamy dwa hasła, tajemnica i harmonia. Tak. A na zakończenie chciałabym cię zapytać, tak dosyć konwencjonalnie, o plany na przyszłość. Plany na przyszłość. Jakie mam plany na przyszłość? Nie zwariować. To przede wszystkim. Mieć cały czas chęć do pracy. Mieć motywację i przygotowuję się do wystawy, która będzie w Bielsku w czerwcu prawdopodobnie, a potem zobaczymy, co się stanie. Spontanicznie, bez spinki i trzeba mieć po prostu trochę w dupie to wszystko. Za No przeproszeniem. to życzę, żeby ci się to udało No, i, ciężko to jest. i żebyś dalej malował. To jest ciężko to osiągnąć, ale po prostu nie trzeba myśleć o żadnych sukcesach. Ja myślę, że to zabija malarstwo. Trochę człowiek się spina za bardzo wtedy.
Trzeba mieć troszkę luźno podchodzić. Tylko Co malować, będzie, to tylko będzie. malować, Tylko krótko robić mówiąc. swoje. Robić Tylko swoje. robić swoje. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję.